Korbka. Co to jest, każdy widzi, a spotkać można ją wszędzie. Wiele urządzeń obsługujemy korbką. Aparaty blokowe, telefony miejscowej baterii, maszynki do mięsa, windę rogatki mechanicznej, stary kalkulator, choć akurat ten widoczny ma już silnik, ale bardzo proszę mi wierzyć, takie na korbkę również istniały. Korbką uruchamiamy co po niektóre windy ze sterowaniem wewnętrznym. Ta tutaj co prawda ma przyciski, bo niestety korbowej nie miałem okazji nigdy nagrać. Wiele klasycznych tramwajów również obsługiwanych jest za pomocą korby. Awaryjnie korbą możemy obracać również na przykład kolejową obrotnicę, ręcznie kręcić napędem zwrotnicowym, czy na przykład odpalić silnik w takim oto agregacie, gdyby tylko nie wisiał tak wysoko. A co z najsłuszniejszym systemem informacji pasażerskiej, czyli tym produkowanym przez czechosłowackie zakłady Pragotron? Wedle oficjalnej wiedzy i instrukcji urządzenia te obsługuje się przyciskami i obrotowymi wybierakami lub przygotowanymi wcześniej kartami perforowanymi. Ale skoro mowa jest o korbce, to już się pewnie Państwo domyślają, że ten materiał będzie omawiał te raczej niepodręcznikowe sposoby wysterowania pragotronowskich wyświetlaczy klapkowych. Szanowni Państwo, to co tutaj widzimy, to tradycyjny czechosłowacki Pragotron. Służy do Podawania pasażerom informacji na temat pociągów. Dokładnie. Czyli jest to teoretycznie zupełnie inna branża niż branża sterowania ruchem kolejowym, czyli to, co widzimy tutaj za nami, nastawnica mechaniczna. Czy jedno z drugim ma coś ze sobą wspólnego? Jak dla mnie to coś ma, bo oba urządzenia są wykorzystywane na kolei, no wiadomo. Ale to nie tylko dokładnie o to chodzi. Dzisiaj we dwójkę udowodnimy Państwu, że zarówno informacja pasażerska i zabezpieczenie ruchu kolejowego to bardzo ze sobą ściśle związane branże. Zapraszamy na film. Coś troszeczkę mi nie wychodzące litery. Początkowa mała, a ostatnia duża. Właśnie rysuję tutaj taką tabliczkę z napisem Pragotron, nie wiem co będzie na dole. Bo mamy tutaj blok. Mamy tutaj przetwornicę. A dlaczego Pragotron? Bo jak to naciśniemy, będziemy kręcić, to tutaj jest Pragotron. Weź go wystaw. I ładnie. A jak puszczę, to nie ładnie. Naciskamy. Kręcimy. I tu akurat jest tak sprytnie zmontowane. Dajemy napięcie na silniczek tam, a silniczek nam przerzuca klapki. To jest teraz, uwaga, taka ciekawostka. Jeżeli kręcimy w drugą stronę, to klapki dalej idą w tą samą. Ale kręcąc w dobrą stronę jest wygodniej, prawda? Bardzo, jest dużo wygodniej. Tak, a jeżeli nie wciśniemy odpowiedniego klawisza, to niestety nie działa. Oleg jest inżynierem, a nie kaligrafem, więc będzie krzywo. Najważniejsze, że te litery są prostsze niż jak ja bym je narysował. Konkurs talentów, kto robi bardziej koślawe kreski. Wygląda tragicznie? Może być. Co tam jest? Logo Pragotronu? Jest git, chociaż to takie troszeczkę spłaszczone, ale jest git. Szanowni Państwo, teraz będziemy pokazywali, jak za pomocą aparatu blokowego wyprawić na szlak dodatkowy pociąg. Oleg, wyprawiaj. To chyba od tego mamy. Chwileczkę. Przerwa w obwodzie blokowym była. Jeszcze raz próbujemy.
I oto w ten sposób wyprawiliśmy dodatkowy pociąg na szlak. Dziękujemy. Brawo. Co zrobić, jak pociąg kończy bieg na naszej stacji? Nic innego, tylko wziąć i ustawić tabliczkę z napisem pociąg kończy bieg. Pociąg kończy bieg. Andrzejek! No co? Chodźże tu. No, Widzisz tam tabliczkę Pragotron? no. Naciskaj i kręć. Co byście tutaj panowie wymyślili? Andrzej! Zasłoniłem. Dobra, więcej nie, żeby się nie przegrzał. Nie przegryje się. Właśnie się przegrzeje, bo ma za niską częstotliwość. Marcel, co damy na dole? Na górze jest Pragotron, co na dole. Na górze Pragotron, na dole fiołki. Drodzy Państwo, mamy tutaj otworzony aparat blokowy. Tutaj te dwa kabelki, takie z koralikami. Nimi leci napięcie do naszego urządzenia, które je wykorzystuje. Po naciśnięciu klawisza blaszki nam się złączą i podadzą prąd z induktora na urządzenie wykorzystujące ten prąd. Jak widać, teraz jest rozwarte. Tu. A teraz to nam dociska i jest zwarte. Mamy tutaj Pragotron, do którego teraz zrobiłem system sterujący do podawania kodu. I tutaj mamy pikowską klawiaturkę, którą podaje sobie kod na Pragotron, na ten bębenek, co tam jest. I sobie chcę ustawić sobie tabliczkę pociąg kończy bieg. Tam na samej górze. To będzie kod 136. Klawisz pierwszy do góry, trzeci do góry i szósty do góry. Stoi. No nie działa, nie działa. Co tu może być źle? Czekaj, kiedy to powinno? Kiedy się włączy? Zgodnie ze starosłowiańskim przysłowiem, urządzenia elektryczne działają lepiej, jeżeli włączymy je do gniazdka. Dobra, teraz się świeci, teraz powinno działać. No. A to niestety to po co? A przekaźnik. Ten mały złom. To jest... Oj, jedzie. Ruszył jak z kopyta. Jedzie. I ustawił się na pociąg kończy bieg. Jej, cieszymy się. Jej. To jest... Wyjaśnijmy, jak steruje się takim Pragotronem. Mianowicie, no mamy 6 klawiszy, bo pikowskie klawiaturki są 6-pozycyjne, ale to nam chyba starczy na wszystkie użyte tutaj, tak? Tak, wszystkie użyte. I zawsze każda pozycja zakodowana jest podaniem napięcia na 3 z 8 przewodów. Dla uproszczenia u nas 3 z 6. Spoczynkowa, mamy spoczynkową? Tak, 1, 2, 3. Spoczynkowa jest 1, 2, 3. Następna pozycja to będzie 1, 2, 4. I to się faktycznie okazuje, że jest to pierwsza. Pociąg pospieszny, jak pamiętam. jest Osobowy. następny. Tak, ale pospieszny jest następny, to jest 1, 3, 4. Proszę bardzo. Potem mamy pociąg ekspres, czyli 2, 3, 4. Dokładnie. Mamy potem dodatkowy, to jest 1, 2, 5. Tak, tu właśnie ciekawostka. Jak już klikniemy wcześniej coś, o 1, 2, 5, nic się nie dzieje. Mianowicie bierze się to z tego, że jeżeli klikniemy zamiast 3, 2 albo 1, no to nam przechodzi na jakąś pozycję. On po prostu przechodzi na pierwszy napotkany kod, który wykorzystuje ten klawisz. Dopiero jak wciśniemy 3 właściwe, to mamy pewność, że nam się nigdzie po drodze nie zatrzyma, prawda? A to prawie już przeszło.
Czyli wiesz jaki jest problem? Nie wzbudza się. Tak, dokładnie. Nie wzbudza się PPO. Tak, trzeba byłoby mieć 20 drążków przebiegowych, czyli na 20-okienkowym aparacie blokowym to chyba akurat pełna od lewej do prawej. Bierzesz 20 drążków przebiegowych i na stykach przebiegowych po prostu odpowiednio łączysz zawsze 3. No. Pojedynczy wałek chyba tam ma, nie wiem, tych kontaktów. Czekaj, raz, dwa, 6 po jednej stronie. Ze spokojem. Ty, no to akurat, zobacz, to są 3 na jedną stronę przekładania na pojedynczym wałku stykowym. To idealnie 20 drążków, dwukierunkowych, 40 pozycji. Przekładasz odpowiedni drążek, Powiem kręcisz lepiej. korbą. Pod trójką mówisz, tak? Czy wy nie rozumiecie, co to znaczy, żeby nie dzwonić? Ja rozumiem to, Artur. Szanowni Państwo, ja zdaję sobie sprawę, że no, niektórzy nie lubią kolei, niektórzy nie lubią prawda, informacji pasażerskiej. Są tacy, którzy pasjonują się telekomunikacją, telefonami. Najzwyklejszym prawda, telefonem, no gdzie ty się tam haczysz, typu MB, miejscowej baterii, no w tym przypadku no to jest czysty przypadek, że telefonem typowo kolejowym. Taki telefon posiada korbkę, możemy sobie kręcić taką korbką, no i okazuje się, że taką korbką również możemy ręcznie prawda, napędzić pragotron. Także szanowni Państwo, mamy pragotron, kręcimy korbką. I ustawimy sobie na przykład, co ustawimy? Daj ekspres. Nie, kolonijny daj. Kolonijny. No racja, zaraz wakacje, to na kolonie jedziesz pewnie. Gotowy. Jeszcze. Turystyczny. Kurde. Za daleko. Czekaj, Dobra, to daj czekaj. Daj pociąg kończy bieg. Jest dobrze. Jest kolonijny. Mamy kolonijny. Mamy kolonijny, udało się. Halo? Nic nie słychać. Także można podawać kody dzwonkowe. Tutaj mamy taką karteczkę, na której sobie wypisałem numery, tak to powiem, wszystkich tabliczek, kody. I na przykład tutaj pociąg osobowy, który jest obecny na tabliczce, to 1, 2, 4. Pośpieszny za miejscówki to będzie 2, 4, 5. A sprawdźmy właśnie. Sprawdźmy. 2, 4, 5. Jest pośpieszny za miejscówki, nie pomyliłem się. Teraz widzimy wnętrzności kodowego bubinka. Tak? I na każdą pozycję, proszę spojrzeć. Mamy ustawiony kod. Czekaj, bo ja się muszę dostać do zębatki. Każda pozycja jest kodowana odpowiednim ułożeniem dziurek. Spróbujemy na spoczynkową. A, minąłem. To jest pozycja spoczynkowa, czyli pierwsza, druga, trzecia dziurka. No i dlaczego nam się to kręci, jeżeli wciskamy jeden klawisz? Na przykład, jeżeli teraz byśmy wcisnęli klawisz drugi, no to widzimy, że druga szczotka jest teraz na metalowym bębenku, tak? Obróci się o jeden kawałek, trafi na dziurę. Jak wciśniemy 4 klawisze, Na zdrowie. wydaje mi się, że powoliły. Nie wiem, nie próbowałem. Czegoś zobaczmy. Czekaj. Nie zatrzymuje się. Bo zawsze któraś pozycja jest nie na miejscu. Zawsze pod którąś szczotką jest metalowy bębenek, nie? Bo No. są tylko 3 otwory na każdej pozycji, a podłączyliśmy napięcie na 4 szczotki. Poczekaj, to rozkręcę, będzie widać taki działający ten. Tutaj? Jest tu coś lepszego do odkręcania niż to coś. No bo to nie jest do odkręcania, to jest do trzymania w bagażniku. Ten jest gruby, a spróbuję to też. Jest git. Ja to grubszym odkręcałem wcześniej. A jakby go wsadzić w imadło i wyprostować? Aparat jest wykolejony. To ktoś się na ciebie wkurzy. Miejmy nadzieję, że nie producent. Że poprawiam ideał. W jaki sposób poprawiłeś ideał? No, Gdybym to wsadził w imadło. no i działamy.
Dobra. Nowacki, już spadaj. Czekaj. Daj raz. Jasny. Mamy tutaj taki kodowy bubinek, tylko że podłączony do zasilania. I obecnie jesteśmy w stanie spoczynkowym, czyli na pinach 1, 2, 3. Albo na dziurkach, jak to woli. Dajmy sobie tak na przykład, chcemy ustawić dodatkowy. To będzie 1, 2, 5. Chwytam klawisz 1, 2, 5. Dociskam. Jedzie i przejechało na dodatkowy. Tu widać, że też się zmieniło i nie mamy 1, 2, 3, tylko mamy 1, 2, pusto, 5. Co się stanie, jak nacisnę tylko jeden klawisz? No zobaczmy, naciskam klawisz pierwszy. Nic się nie dzieje, bo można tu zauważyć, że pozycja pierwsza już tutaj jest zajęta, a więc właściwie to nie ma dokąd jechać. Ale jak naciśniemy dwójkę, to przejdzie do pierwszej pozycji, w której jest wykorzystany drugi pin. I jest dwójka. A jak nacisnę teraz trójkę, to też nic się nie stanie, bo trójka jest teraz obecnie zajęta. A czwórkę, to sobie pojedzie do czwórki. Można też się bawić na naciśnięcie dwóch. To teraz pojedzie do pierwszej pozycji, w której mam wykorzystane te dwa, czyli jedynkę i trójkę. I co? Jest 1 i 3. A co się stanie, jak nacisnę 3? No 3 to wiadomo, ustawi nam się jakiś dany kod. Trzymam, jedzie. I ustawiło nam się na 1, 2, 3. A co jeśli bym nacisnął 4 klawisze? Trzymam 4. Jedzie. To już wykonało jedno okrążenie. Drugie. Trzecie. Jak nacisnę 4 klawisze, to będzie się kręcić ten bębenek, dopóki nie napotka 4 dziur. A ponieważ tutaj 4 dziur znaleźć nie można, choć Artur, to jest 1, 2, 3, 4. Tak, ale to jest na 9 pozycji i one jakby nie dotyczą kodu. A. Tego do końca sam nie wiem, dlaczego tak jest. Czekaj, okręcę sobie automatycznie. Ale dwa ostatnie właśnie, one występują na przemian. Raz jedna, raz druga i te dwa piny są wykorzystane jako powrót, jak sobie tu gąbkę odsłonisz, tam A taka widać. ciekawostka, bo one są zwarte Poczekaj. ze sobą. Tak, one są zwarte ze sobą i jako powrót z bębna dalej. Nie mam Więc te dwie dziury się nie liczą. Czyli tej dziurki nie liczymy. I, Co Szwedzi mieli... I- Czechosłowacja. a ponieważ tutaj na tym, na myśli robię coś takiego. a ponieważ tutaj na tym fragmencie 4 pinów w linii nie znajdziemy, to po prostu będzie się bębenek kręcić w nieskończoność. Dokładnie. Szanowni Państwo, wykorzystywaliśmy jeden klawisz blokowy, ten dokładnie. Teraz spróbujemy wykorzystać dwa klawisze, czyli podłączymy się jeszcze pod ten. On również nie ma pręta ryglowego, więc można po prostu wykorzystać go jak przycisk. Specjalnie przygotowany kolejny kabel do podłączenia pragotronu. Przełożymy go sobie tędy, ponieważ żeby można było klapę zamknąć. Tak, i to już pamiętam, mam czerwonymi koralikami zaznaczony, który będzie kodowy bubinek. Silniczek. Olek, chcesz czekoladę? To sobie ułam. Dobrze. Dziękować. A ja chcę kawę. Spoko, nie, bo to idzie do tego. Chcesz się ze mnie śmiać? To chodź zobaczysz. Tu podłączyłem jeden przewód, tu podłączyłem drugi i się dziwię, że nie działa. Aha. Tu jest jeden biegun, Ja rozumiem, jak tu jest drugi jak i jest... ten się łączy raz z tym, albo ten się łączy raz z tym, ale ten z tym się nigdy nie łączy. No. A ja ten połączyłem z tym. Mamy co prawda tylko na jednym bloku dalej karteczkę, ale na drugim bloku już jest również działający moduł pragotronowy. Zresztą zobaczmy sobie. Najpierw pokręcimy jednym blokiem. Czy blok jest w kadrze? O, tak, teraz widać. Ustawiamy sobie jakąś cyferkę. Kuba, powiedz, jak będzie 9 na przykład. Już. 0. Dobrze, to musisz mówić przy 8. Dobrze. 2. 20. No dobra.
Ale działa, tak? I teraz na tym klawiszu możemy zgazić na ten tu Stop! I masz. i mamy 0 z drugiej strony. Także, szanowni państwo, pełna symbioza aparatu blokowego z Pragotronami zakończona sukcesem. Co? Dawaj go podamy telefon na dom. Czemu? Ale jak w aparacie blokowym odbierzesz słuchawkę? I jak? Tak samo jak tak samo w polnicy nie podnieśli słuchawki. Nie widzę też. Ale to już takie numery były, gdzie jak dyżurny ruchu na jednej nastawni blokadę obsługiwał, to na drugiej telefony dzwoniły. Nic nowego. A teraz drugą. Drugą cyfrę. O kurde, ale... Chcesz być na YouTubie? Mogę być. Dwa na raz? No, a jak? To skorzystaj z okazji, może chcesz kogoś pozdrowić. Chciałem pozdrowić babę, tatę, brata, żółwia. Wszystko. Dobra, wiesz co, ja myślę, że chyba starczy. Zobacz, widzisz tam, ile tam ludzi patrzy? Oni już się nudzą. Trudno. Trudno. No sorry, jak się nudzicie, no to idźcie sobie gdzieś indziej. Szanowni Państwo, to wszystko z naszej strony Dziękujemy za uwagę. i zapraszamy ponownie.